Zapraszam do mojej kolejnej wideo pocztówki, tym razem z Armenii. W Armenii spędziliśmy 10 dni, odwiedzając 4 wyjątkowe regiony. Zaczęliśmy w Erywaniu, stolicy kraju, miejscowość Areni. Wino, winnice, festiwal wina, który nam się przypadkowo nadarzył. Następnie górski Goris z skalnymi domami, wszystko jak z innej epoki, piękne widoki, kręte drogi. Następnie zielony Diligian, nazywany ormiańską Szwajcarią. I na koniec tajemnicza strefa ROT 54, gdzie czas płynie zupełnie inaczej. Ten świat jest tak bardzo podobny do naszego. Popatrzmy. Erywań był naszym pierwszym przystankiem w Armenii. Spędziliśmy tu 2 dni, zwiedzaliśmy miasto komunikacją miejską. Nie jest tak smutne, jak wygląda. Sam Erywań każdy może przeczytać w internecie, co oferuje, ale dopiero na miejscu możemy poczuć jego rytm, zapach, jak mili są ludzie. Gdziekolwiek nie staniemy, nad wszystkim niezmiennie góruje Ararat. Armenia, D, Daniel, B, повернутый Б. Сейчас одну минуту. Вот и нашли. Okej. Stolica zostaje za plecami.
I jak w każdej podróży, nowe przed nami. Symfonia kamieni w wąwozie rzeki Azad, a chwilę później świątynia z I wieku, pozostałość po podbojach Aleksandra Wielkiego. Po raz kolejny i tu spotykam twórców wartości niematerialnych z głębią duszy. Obraz i dźwięk z własną melodią. Garni. Droga prowadzi do wykutego w skale klasztoru. W środku panuje chłód, zapach kadzideł i słychać echa czyjejś modlitwy. Legenda głosi, że kiedyś przechowywano tu włócznię, która przebiła Jezusa. Gegard. A później zachód słońca w Chor Virab. Z murów klasztoru widzę Ararat w złocie i ciszy. Słyszę, jak klasztorne bramy zamykają się. Po chwili jest tylko cisza i my sami.
Ojciec zawsze mi mówił, że pieniądze nie dają szczęścia. I miał rację. Całkiem niezłe. Słusznie. Nie ma to jak kieliszek Chateau de Châtelot. Prawda, Deschamps? Masz rację. Kto by pomyślał 40 lat temu, że będziemy razem pić Chateau de Châtelot? Wtedy zadowoliłbym się filiżanką herbaty. Nawet zimnej herbaty. Bez mleka i cukru. I esencji. Z pękniętej filiżanki. Nie mieliśmy nawet filiżanki. Piliśmy ze zrolowanej gazety. A my musieliśmy ssać namoczoną szmatkę. Mõteles relkes, toreles hetked vastahen Adolescents sturinska dzerke vorjerkem jes jetkas seere Eduraki barra, iske samarre, metes mihaga Mieri sarre, tečehen svare Terni jaman jara Areni. Po pobycie w najstarszym regionie winiarskim świata ruszamy w głąb wąwozu Amagu na spotkanie z Nova Rang. Vorokajniku Iisus, sârbuim Mariam, mai rastutsoi, parechosja vasmer, megavoratsăs, aizâm jevijamu, mahwan meroyamen.
Miejscowi wierzyli, że kamienie mówią na wietrze. Zoroaster mogło pełnić rolę obserwatorium astronomicznego. To miejsce robi ogromne wrażenie, zwłaszcza o zachodzie słońca. Lubią się bawić. Goris, w którym życie płynie wolno, to malownicze miasteczko otoczone skalnymi formacjami. To będzie czas, gdzie zobaczymy, jak ludzie żyli i poczujemy siłę ludowych legend. Posłuchajcie piosenki o Nang, demonie wody. W dawnych czasach w Armenii nad rzeką Arpa żył młody pasterz o imieniu Wahan. Pewnego wieczoru, mimo ostrzeżeń starszych, poszedł nad rzekę. Po zmroku z mgły wynurzyła się kobieta, piękna i milcząca. Uśmiechnęła się do niego, lecz jej oczy błyszczały jak zimna woda. Nagle jej ciało wydłużyło się, a z wody wyłonił się ogon węża. To był Nang, demon głębin. Wahan podniósł krzyżyk i zawołał, prosząc o światło. Ra, ra, ra. Tu demon zniknął w pianie, a rzeka zamilkła. Do dziś ludzie w Armenii mówią, że gdy nocą woda śpiewa, to Nang wabi kolejnego śmiałka. Dolina pod Tatew jest pełna ciszy. W tej dolinie żyje stary mnich, Grigor, stary jak mury klasztoru. Ludzie z pobliskiej wioski mówili, że Grigor zna język kamieni i potrafi rozmawiać z wodą. Poznał mój akcent. Wiedział, że jestem z Lechastanu.
Jezioro Sevan i klasztor Sevan Awang. Kolejne miejsce modlitwy, ale najważniejsze to niezwykłe muzeum pod gołym niebem. Setki ormiańskich haczkarów. Każdy to niepowtarzalne dzieło sztuki. Są ich setki. Opowiadają historię dawnych pokoleń. Noratus. Na zboczach góry Aragat w miejscowości Orgov znajduje się kompleks ROD 54. Jest to duma radzieckiej nauki. Precyzyjna mechanika, solarna elektrownia. Miał nasłuchiwać kosmos, odkrywać sekrety wszechświata, może szukać obcych cywilizacji. Problem w tym, że teleskop działał krótko, potem zabrakło funduszy, a teraz kto zdąży, ten zobaczy to na własne oczy, podotyka, porobi sobie parę zdjęć na pamiątkę. Nie wszystko, co widzisz w tym filmie, da się wytłumaczyć. Tak wyszło. Niebawem zapraszam na kolejną część. Obserwuj. Super wielki. La dum la